Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Himek. Dzisiaj przypada tak zwany Czarny Piątek, ale ponieważ o tym mówią, a nawet krzyczą wszyscy, postanowiłem nawet nie zająknąć się dzisiaj tym tematem. Pozwolę sobie zatem zwrócić Państwa uwagę, że obchodzimy dzisiaj bardzo ważne święto, o którym wiele osób zapomina lub nawet nie wie o jego istnieniu. Szybkie zerknięcie do kalendarza wskaże, że mamy dzisiaj Dzień Buraku, co może być całkiem niezłym pomysłem do świętowania, ale nie o to święto mi chodzi. Dzisiaj bowiem przypadają Katarzynki, które nie wiedzieć czemu, pomimo że bardzo silnie związane z tradycją Andrzejek, to jednak zostały zapomniane. A niesłusznie i pamiętać powinni o nim najbardziej samotni kawalerowie, którzy rozglądają się dopiero za swoją wybranką losu. Im to bowiem poświęcone jest to święto, pomimo damskiej nazwy odnoszącej się do świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Swoją drogą to święta ta jest patronką takich miast jak Grybów, Łambinowice, Dzierżgoń, Nowy Targ czy Golub-Dobrzyń, z których to miast mieszkańców serdecznie pozdrawiam. Wracając jednak do dzisiejszego święta, to faktycznie poświęcone jest ono świętej Katarzynie, czego można się w sumie domyśleć z nazwy, ale skierowane jest do kawalerów. Obchody Katarzynek opierają się, podobnie jak Andrzejek, na wróżeniu, licząc, że wróżby te wskażą, jaki los spotka wróżącego sobie kawalera. Wróżby te nie opierają się jednak na laniu wosku, a często odnoszą się do snów. Najczęstszą bowiem metodą było włożenie sobie pod poduszkę ptasiego pióra, a następnie analiza snu, jaki pojawił się śpiącemu na tej poduszce. Ważne było, aby przyśnił się jakiś ptak, a to, jaki ptak to będzie, wskazywało, jakiej życiowej partnerki powinien wypatrywać śniący kawaler. Gdy na przykład przyśnił się gołąb, oznaczało to, że dziewoja, na jaką może liczyć, będzie piękna, ale za to niezbyt mądra. Z kolei, gdy w śnie pojawiła się sowa, to miało stać się dokładnie odwrotnie. Precyzyjnie określone znaczenie miały też kolory ptaków, jakie pojawiały się w snach. Na przykład biała kura oznaczała młodą dziewczynę, a czarna nie tyle wiekową, co wdowę. To, czego kawalerowie obawiali się jednak najbardziej, to tego, że w śnie zamiast ptaka pojawi się koń. To bowiem znaczyło, że kawaler do końca życia pozostanie kawalerem. Chociaż znam parę osób, które akurat z takiej wróżby by się ucieszyły. Jak wspomniałem jednak, atrybutem, który włożony pod poduszkę wywoływał te prorocze sny, było ptasie pióro. Zdaniem specjalistów, pióro zastąpione mogło być też jakimś elementem damskiej bielizny. Co do tego mam jednak pewne podejrzenia, że kawalerowie tacy wróżąc sobie wiedzieli już nieco na temat swojej ewentualnej wybranki. Skąd bowiem posiedli ową damską bieliznę? Tym bardziej, że w dawnych czasach kupno takowej przez pana nie było chyba zbyt prostym zadaniem. Inną popularną wróżbą, jaką uskuteczniano podczas katarzynkowych spotkań, było wróżenie z kubków. Do dwóch z nich wkładano obrączkę oraz kłos, a trzeci pozostawiano pusty. Następnie, obrócony do góry dnem, wybierali wspomniani kawalerowie. Taka trochę matrymonialna gra w 3 karty. Jak łatwo się domyśleć, wylosowanie obrączki wróżyło rychły ożenek. Kłos natomiast świadczył o przyszłym bogactwie. Pusty kubek to oczywiście życie w biedzie i samotności. Najważniejsze jednak w tych wróżbach, bez względu na to, w jakich okolicznościach czynionych, było to, że gdy wyszły niezbyt korzystnie dla wróżącego, to za rok można je powtórzyć i liczyć na lepszy los. I tak powtarzać aż do oczekiwanego skutku. Metoda ta daje więc całkiem niezłe rezultaty. Ale przede wszystkim daje mnóstwo zabawy. A o to przecież chodzi w takich imprezach. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Zapraszam więc teraz do przejrzenia najnowszej gazetki Biedronki, a zaraz potem do przystąpienia do katarzynkowych wróżb. Życzę Państwu, aby wyszły zgodnie z oczekiwaniami. Życzę też miłego weekendu i liczę, że podczas kolejnych zakupów spotkamy się w sklepie. Do zobaczenia i miłego dnia.